Cześć! Jako że sezon offroadowy jest w pełni, dla niektórych się prawie kończy, dla innych zaczyna, dla niektórych w ogóle się nie kończy ani nie zaczyna, tylko trwa cały czas, chciałbym Ci powiedzieć, jak z naszej perspektywy wygląda wyposażenie auta offroadowego i do jazdy w teren na co dzień, czyli powiedzmy, że na krótkie wyjazdy, oraz jak wygląda na wyprawy dłuższe, czego my osobiście używamy i uważamy to za niezbędne. Na co dzień tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyposażenie, możemy je okroić i działać bardzo minimalistycznie. Teoretycznie na wyprawowych też, ale żyjąc w 2, 3 tygodnie, 4 tygodnie w samochodzie, czy to jest takie oczywiste, że tylko ten minimalizm i tak dalej? Czy da się tak żyć? Pewnie tak, ale zobaczcie naszą wersję. Podzielimy ten film na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła obowiązkowego, według nas, wyposażenia, jeżeli chodzi o auto offroadowe, do wyjazdów codziennych oraz na wyprawy, plus ta druga część to będzie tylko i wyłącznie to, co się zajmuje na wyprawach. To będzie ten core, czyli wyposażenie podstawowe, a to będzie dodatkowo, co służy do gotowania, do spania i tak dalej. Wiadomo, jeżeli chodzi o wyposażenie, są wersje skrajne, budżetowe i wersje najdroższe. My staramy się znaleźć wszystko, co jest pośrodku i co jest adekwatne do siebie cenowo i spełnia swoje funkcje. Oczywiście wersję każdy może mieć swoją indywidualną. Zaczynamy od przodu samochodu, który tak naprawdę tutaj widzicie i będzie najłatwiej nam o nim opisać. Wiadomo, że mówimy tutaj o elementach, które są typowo tylko i wyłącznie wizualne. I to jest tylko i wyłącznie nasza fanaberia. Oczywiście można to inaczej rozwiązać, ale zacznijmy od tych rzeczy użytkowych. Pierwszym tematem, jakim jest, moim zdaniem, to jest wyciągarka. U nas jest tutaj schowana w przednim stalowym zderzaku. Jest to wyciągarka, która ma adekwatną siłę wyciągania w stosunku do masy danego pojazdu. Załóżmy, jeżeli mówimy o takim samochodzie, który będzie ważył niemalże 3 tony, taka wyciągarka o mocy 9000 lbs może być mało. Także tutaj jest 12 z potencjałem na więcej. Wszystko w zależności od liny i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym elementem, jaki jest, jeżeli chodzi tutaj o front samochodu, jest wyłącznik wysokoprądowy, tak zwany Hebel. Czemu on jest tutaj? Bo zawsze ktoś jest przy wyciągarce i może ten temat rozłączyć. Oczywiście są zwolennicy robienia go w środku, tym, że ciągnięcie kabla o przekroju 50 mm² do środka i z powrotem, żeby nie było strat prądowych, jest dość problematyczne. Zazwyczaj jeżdżę w 2 osoby, więc dla mnie to nie jest problem. Uważam, że to jest łatwiejsze rozwiązanie i fajniejsze rozwiązanie. Kolejnym elementem, który niekoniecznie jest obowiązkowy, aczkolwiek jest ciekawy i tutaj daje dużo rozwiązań, jest stalowy zderzak. Wokół stalowego zderzaka jest dużo mitów, dużo aspektów prawnych i niewiadomego tego typu rzeczy pochodzenia. Tak naprawdę nie jest do końca prawnie ustalone, jeżeli chodzi o legalność tego. Czy ono jest, czy on nie jest, bo tam są prawa Unii, prawa polskie. Polecam zagłębić się w przepisy. Jeżeli masz inne zdanie na ten temat lub chcesz pisać kocopoły, baw się dobrze w komentarzach. Ja chętnie poczytam. To, o co tak dużo osób pyta w tym samochodzie, czyli co to za antena, co to za bat, czy Ci nie przeszkadza, czy Ci nie wadzi, czy w ogóle nigdy się nie złamała i tak dalej. Jeździ tutaj już dobry rok. Nic się z nią nie stało. Spełnia 2 funkcje. Po pierwsze jest łączność, po drugie tutaj jak widzę, że nie przechodzi, to muszę się zastanowić, czy przejdzie nad namiotem. Więc to jest kolejna rzecz. Łączność, czy przy wyprawach, czy przy jeździe na co dzień się bardzo, ale to bardzo przydaje. My osobiście używamy łączności UHF, VHF, nie używamy CB. Zrobiliśmy na ten temat film dlaczego. Oczywiście wiele osób się wypowiedziało, że to jest nielegalne, takie, śrakie czy owakie, nie mając o tym zielonego pojęcia. Więc polecam zobaczyć, zrozumieć, poczytać przepisy i wtedy się dowiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. Kolejnym tematem, który uważam, że fajnie jest zmodyfikować w stosunku do starych samochodów, to są lampy. Lampy są o tyle fantastycznym rozwiązaniem, że poprawiają widoczność oraz mogą naprawdę fajnie wyglądać. I tutaj w tym przypadku one bardzo poprawiają widoczność w porównaniu do lamp oryginalnych. Co wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem. Więcej widzisz, jesteś w stanie wcześniej zauważyć i wcześniej zareagować. Te lampy czasami wystarczają, żeby nie używać LED bara z góry. Dla mnie temat jest w zupełności zadowalający. Przechodząc do wyposażenia swojego samochodu offroadowego, nieważne gdzie jedziesz, nieważne jak jeździsz, nieważne co robisz, są opony. Czy to HT, czy to AT, czy to RT, czy to MT, czy to Extreme. Tutaj w tym wypadku mamy opony MT. Jest to pewnego rodzaju zgniły kompromis. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. To jest Yokohama Geolander G003. Fantastyczna opona. Dla mnie bardzo fajnie się sprawdza na asfalcie, na błocie i tak dalej. Jedynym jej aspektem, który jest
w stosunku do poprzedników trochę bardziej kopie się na piasku. Poza tym wszędzie na plus. Felgi. Można wybrać aluminiowe, można wybrać stalowe. Jest wielu zwolenników felg aluminiowych ze względu głównie na wygląd. Wygląd felgi aluminiowej niektórych modeli jest fantastyczny. Sam bym chciał sobie kupić, jeżeli chodzi o felgi aluminiowej, ale osobiście mam stalowe. Dlaczego? Po pierwsze kasa, a po drugie felgi stalowe, jeżeli jest przypadek wbicia kamienia czy zgięcia jej, możesz sobie je po prostu wyklepać siekierą czy młotkiem i nie ma z tym problemu. Są dużo łatwiejsze, dużo prostsze w eksploatacji całościowej. Kolejnym aspektem to jest lift zawieszenia. Możecie klepać i 8 cali, i 28 cali. Ale czy to jest potrzebne? Lift ma być tak dostosowany, żeby spełniał Wasze potrzeby. Jeżeli mówimy o wyprawach, to zazwyczaj są to niższe. Jeżeli mówimy o jeździe mocniejszej terenowej, są to wyższe. Można gdzieś łapać, gdzieś się po środku. Co do liftów, uważam, że chyba nie ma samochodu, który by go nie potrzebował. Jest to śmiałe i trudne powiedzenie. Wiem, że wiele osób powie, że ono jeździ i tak dalej, jest fantastycznie. Uważam, że lift jest czymś bardzo mocno powiązanym, jeżeli chodzi o offroad w Polsce. Snorkel. Nie wiem, czy komukolwiek trzeba przedstawiać. Najważniejsze, żeby był szczelny. Dlaczego? Ponieważ cały syf, jaki jest zabierany stąd, a nie stąd. I snorkel jest nie tylko po to, żeby łapać poziom powietrza stąd ze względu na wodę, ale również ze względu na kurz. Kurz jest od kół, jest troszeczkę wyżej, ten metr robi nam robotę. Co to jest? Wiele osób pyta, to jest kominek Cyklon. To jest chiński kominek, działa. Jak widać, dość zakurzony w środku. Filtr naprawdę dużo mniej przyjmuje tego pierwotnego syfu. Także grubsze elementy zostają tutaj, cieńsze zostają tam i filtr sobie tutaj magicznie radzi. Progi stalowe. Element z jednej strony potrzebny, z drugiej strony niepotrzebny. Ja uważam, że do uzbrojenia auta, które jeździ mocno terenowo, jest przydatny ze względu na to, że można się łatwiej i dużo dalej odbić od drzewa. Druga sprawa, wsiadanie do takiego auta bez progu jest dość mocno problematyczne. Najważniejsze, żeby próg był na tyle solidny, żeby można było za niego podnieść high liftem. Niektóre przypadki, niektóre filmy Wam tego nie gwarantują, więc trzeba ten temat sprawdzić, odpowiednio zamontować, w szczególności w przypadku ciężkiego pojazdu. Oświetlenie dodatkowe. W tym wypadku mamy LED bara. Czy ten temat trzeba przedstawiać? Wydaje mi się, że chyba każdy wie, do czego służy, tylko jaki jest, jaki potrzebny. My akurat mamy Slima Hella Blackmagic 50. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, bardzo fajnie on świeci i jest, uważam, dość pasujący do tego zestawu, ale to jest nasze zdanie. Tak samo oświetlenie dodatkowe, które jest tutaj z prawej strony, jak i dodatkowo z tyłu. Uważam, że jest to oświetlenie, które się bardzo przydaje na kempingach, gdzie sobie doświetlenia jedziemy, sprawdzamy, czy droga w prawo. Na tyle fajnie robi robotę, na tyle fajnie rozświetla, że widać. Naprawdę dużo widać. I to wszystko jest zawieszone na bagażniku dachowym, który jest gdzieś po środku użytkowalności pomiędzy używaniem go na co dzień i używaniem go na wyprawach, ponieważ jak widzimy na wyprawach możemy go zmącić razem z namiotem dachowym, ale na co dzień możemy sobie tam nosić high lifta, trapy czy inne tego typu rzeczy, więc uważam, że on może być i tu, i tu. Czy ktoś go zamontuje tudzież nie? I jego decyzja. Ja uważam, że bardzo przydatny patent. Jak zderzak stalowy jest dość kontrowersyjną rzeczą, jeżeli chodzi o przód, tak zderzak stalowy z tyłu uważam, że jest w tym przypadku akurat bardzo konieczny. Dlaczego? Ponieważ przenosi to ciężkie kilkudziesięciokilogramowe koło na ramię, które jest zamontowane bezpośrednio do ramy. I ono odciąża nam drzwi, które w patrolu akurat i w paru innych przypadkach wiąże się z tym, że opada. W zasadzie to chyba nie znam przypadku, dzięki któremu zamontowane koło na drzwiach nie powoduje tego, żeby klapa opadała. Czy 120, czy Wrangler, każdy musi mieć jakoś wzmacniane te zawiasy i wiąże się to z tym, że jednak to opada. Fajne rozwiązanie, które rozwiązuje bardzo wiele problemów. A zderzak stalowy z tyłu jest na pewno mniej problematycznym przypadkiem jak zderzak stalowy z przodu i ten akurat od Motoprojektu wcale nie jest jakiś bardzo ciężki, nie wiem, nie waży 100, 200, 500 kg jak niektórzy twierdzą. 60? Nie wiem, sam go montowałem, ale jakoś bardzo dużo nie ważył. O tym i o tamtym powiem w następnym filmie, bo do jazdy na co dzień raczej Wam się to nie przyda.
To teraz przejdźmy do aspektów wyposażenia, które można wymieniać pomiędzy pojazdami. Uważam, że jednym z absolutnych obowiązkowych rzeczy, jeżeli chodzi o samochód, to jest high lift. Oczywiście, jeśli masz do tego przystosowane uchwyty, zderzaki i progi. Jeżeli nie masz tego, podnośnik hydrauliczny, słupkowy jak najbardziej wystarczy, aczkolwiek musi być to zawsze podnośnik. Moim zdaniem high lift jest na tyle wygodny, że wyciągniecie z dużo większej ilości opresji. Oczywiście high lift jest nazwą własną firmy. No tutaj mamy przykład takiego podnośnika hydraulicznego, który też nam rozwiązuje wiele problemów. Oczywiście, czy jest to hydrauliczny, czy taki mechaniczny, jak najbardziej mniej rozwiąże dużo problemów. Kolejnym absolutnym niezbędnym wyposażeniem samochodu jest szekla syntetyczna i zblocze do tej szekli syntetycznej. Dlaczego w naszym mniemaniu to jest fajniejsze rozwiązanie? Ponieważ w stosunku do stalowego zblocza tego typu rozwiązanie jest po pierwsze bezpieczniejsze, po drugie dużo bardziej funkcjonalne i dużo bardziej przyjazne w użytkowaniu. Lekkie, przyjemne, fajne i rozwiązuje bardzo wiele problemów. Pas. Dlaczego tak niezbędny? I czy długość ma znaczenie? Tak, długość ma znaczenie. Im dłuższy, tym lepszy. Moim zdaniem tak, bo można drzewo opleść parę razy, paręnaście razy i nie ma z tym najmniejszego problemu. Poza tym skraca Wam długość działania wyciągarki i może czasami Wam posłużyć jako przedłużka. Jeżeli będziecie mieli króciutki pas metrowy, gwarantuję Wam, że niektórych drzew nie będziecie w stanie objąć. Tego typu rozwiązanie ze mną jeździ już parę ładnych lat i służyło jako pas do podciągania, jako pas do wyciągarki. Wyciągaliśmy na nim namiot, podciągaliśmy z tego. Te elementy kosztują grosze. Możecie kupić sobie szeroki pas, byle nie za wąski, żeby to drzewo jednak objąć i jednak go nie zniszczyć tak jak inne. Naprawdę dobry pas Wam się zwróci. Absolutnym must have, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy wyjazdy jednodniowe, czy wielodniowe, jest apteczka. Tak zbagatelizowana przez wiele osób. Dlaczego? Widać to po zasięgach rolki, którą nakręciliśmy. Nasza apteczka jest dość dobrze wyposażona, dość szeroko. Z konsultacji z ratownikiem medycznym nie jest to po to, żeby się chwalić, ale jest po to, żeby była kompletna i po to, żeby spełniła się w wielu zadaniach. Póki co jeszcze nam nic nie brakło z tej apteczki i sprawdza się nam bardzo dobrze. Na całe szczęście nigdy nie wykorzystaliśmy wszystkich elementów i mam nadzieję, że tak pozostanie. Kolejny temat bezpieczeństwa, czyli gaśnica. Tutaj mamy gaśnicę 2-kilogramową, nie kilogramową, jaką mamy normalnie w pojazdach. Ta gaśnica kosztuje 80 parę złotych w sklepie z artykułami BHP i gwarantuję Wam, że zrobi dużo lepszą robotę niż tamta pojedyncza i uwierzcie mi, że jak będzie się cokolwiek palić, wielkość tutaj ma znaczenie. Im większa, tym lepsza, lepiej się zagasi pożar. Więc oszczędzanie na tego typu rzeczach, jak i na apteczce, sorry, ale to jest naprawdę głupota. Kompresor, a mianowicie mamy tutaj wąż i pistolet do pompowania z manometrem. Dlaczego to takie konieczne? No bo wiadomo sobie, spuszczamy ciśnienie, ładujemy ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Tym pistoletem jesteśmy w stanie spuścić ciśnienie oraz przy pompowaniu jesteśmy w stanie zobaczyć odpowiednie ciśnienie. Pokazuję Wam to, ponieważ kompresor jest u nas pod siedzeniem pasażera, który jest bardzo mało widoczny oraz u nas jeszcze jeździ pistolet do dmuchania, ale raczej mało używany. Najważniejsze, by mieć odpowiedni kompresor, czy taki podpinany szczypczykami do akumulatora, czy taki od razu wbudowany, nieważne, grunt, żeby pompował te koła, grunt, żeby działał i był niezawodny. Kable rozruchowe, to są akurat robione przeze mnie paręnaście lat temu, ktoś powie cienki przewód, no nie wiem, 16 mm2, robi robotę, jeszcze nigdy nie było samochodu, którego by na nich nie odpaliło. Dlaczego to takie ważne? W przypadku, kiedy Twojemu kumplowi z auta wydoi się cały prąd, nie wiem, przez wyciągarkę, przez lampy, przez zapomniane włączone radio, whatever, słaby akumulator, raczej niczym innym nie odpalisz, jak przewodami. Oczywiście możesz podmieniać akumulator, ale potem nie odpalisz tego drugiego. Kable rozruchowe rozwiązują bardzo wiele problemów. Kolejnym obowiązkowym aspektem, jeżeli chodzi o Wasz samochód offroadowy, jest łopatka. W tym wypadku jest to słynna saperka, ale może być też duża, pełnowymiarowa łopata. Wszystko w zależności do czego potrzebujecie, jak potrzebujecie i tak dalej, czy chcecie wozić taki wielki sprzęt. Co do tej łopatki, no wiadomo, że dużą łopatą pójdzie Wam szybciej, ale jest mniej zgrabna, trzeba pomyśleć, gdzie ją ułożyć na pojeździe. A tutaj mamy takie małe cudo, które da się złożyć naprawdę fajnie. Ta jest porządna, bodajże z Wojska Polskiego, chyba, nie wiem. Działa. Mam ją bardzo, bardzo długo, jeszcze przed czasami, kiedy zajmowałem się offroadem i cały czas funkcjonuje.
Do czego? Może być do kopania i zremujcie sobie sami. Trapy. W tym wypadku najtańsze plastikowe. Czy zrobią robotę? No, na pewno jakoś tam pomogą. Są różne rozwiązania, są plastikowe, są z rury PCV, są kevlarowe, są metalowe. Każde do czegoś służą. Wiadomo, najlepiej by było mieć wszystkie 4. Tylko po co? Trzeba tak naprawdę znaleźć te, które dla Was będą odpowiednie. Czy zakup plastikowych, podstawowych trapów będzie wystarczający? Dla niektórych pewnie tak, a dla niektórych to będzie coś, co się zaraz połamie, tak jak to. Ale są plastikowe, które są lepsze, gorsze i tak dalej. My osobiście testujemy Action Tracksy, które są bardzo fajne, no na pewno nie połamały się tak jak te. Są jeszcze metalowe, które są bardzo fajne, jeżeli chodzi o mostki, tak samo kevlarowe, ale to już wybór należy do Was. Są oczywiście jeszcze z rury PCV. Fajne, widziałem je raz w akcji, na pewno najtańsze, ale czy najfajniejsze? Ciężko powiedzieć. Kiedyś musimy je wszystkie porównać. Siekiera, nieważne jaka. Czy ta z Biedronki, czy po dziadku, który ją miał 70 lat temu. Najważniejsze, żeby była w miarę uniwersalna. Nie za szeroka, nie za wąska, tylko w miarę uniwersalna, żeby ją rozłupać, żeby tak równo pracowała. Nie ma sensu brać ogromnej, wielkiej siekiery, bo tak naprawdę będziecie łupać takie drewno. Ja osobiście mam 600 i 600 gramową siekierą naprawdę bardzo dużo ogarniamy. Piła. Czy ta elektryczna, czy ta ręczna, czy spalinowa, której tutaj akurat nie mamy. Jakakolwiek. Dlaczego? Ponieważ jesteście w stanie tą piłą przeciąć 20-30 cm drewno. Czy tą ręczną, czy tą elektryczną, czy spalinową, wiadomo. Jak macie prowadnicę metrową, to też ogarniecie metrowe drewno. Tylko z drugiej strony też po co aż takie ciężkie rzeczy wozić? Ja jestem zwolennikiem ręcznej, dlatego że jestem w stanie przeciąć nawet 30 cm drewno. Długo mi to zajmie, ale unlimited power, ponieważ nie potrzebuję baterii. Oleje i płyny. Tutaj mamy płyn chłodniczy oraz olej silnikowy. Wiadomo, wycieki się zdarzają, więc warto by go mieć. Niektórym też silnik żre olej, więc wypadałoby mieć, żeby go nie zatrzeć. Tak samo o oleju przekładniowym, jaki mamy do mostów czy do reduktora. W większości przypadków jesteśmy w stanie stosować go zamiennie, wiadomo, nie we wszystkich. Olej do skrzyni, czy aż tak konieczne? Jak rozwalicie skrzynię, raczej już nie będzie co dolewać. Zestaw narzędzi. Może być taki zupełnie podstawowy, może być bardziej rozbudowany. Ja tego używam już kilka ładnych lat i się mi doskonale sprawdza. Wiadomo, że można mieć dużo bardziej rozbudowane, ale w tym chyba nigdy mi nie brakło. Elektronarzędzia. W tym wypadku klucz udarowy. Dlaczego to jest takie ważne? Przyspiesza oraz czasami możemy użyć siły, która w pewnym miejscu i pewnym pociągnięciem ręki nie jest dla nas osiągalna. Fajne urządzenia, robią robotę, czy to klucz darowy, czy to piła szablasta. Wydaje mi się, że na codzienne wyjazdy poza tym piłą szablastą, ewentualnie szlifierką kątową, nie ma sensu zabierać dużo więcej. Jak widzicie, jeżeli chodzi o szpej offroadowy, jest dość szerokie spektrum, jeżeli chodzi o możliwości. Czy wybór pasów, czy wybór szekli, czy wybór trapów, czy łopatek, sikier i tak dalej. Tego wszystkiego jest multum. Tak samo jak historia, jeżeli chodzi, jaki olej mam lać do swojego silnika. Na każdej możliwej grupie związanej z marką, czy to auto osobowe, czy terenowe, zawsze jest dokładnie ta sama dyskusja. Więc wybierajcie sobie co chcecie, czy high lifta za 7 koła, czy high lifta za 200 zł. Dla mnie bez różnicy. Wam ma spełniać swoje zadanie. Tak samo jeżeli chodzi o narzędzia. Wiadomo, niektórzy mogą kupić narzędzia z Biedronki, które spełnią swoją funkcję, a inni będą kupować z Napona, który kosztuje 20-30 razy tyle. I jedne i drugie może spełnią swoją funkcję, jedno dłużej, drugie krócej. Cena i wybór szpeju, jaki będziesz używać, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i Twoich preferencji. Nikt Ci nie będzie pewnych rzeczy sugerował. Pamiętaj o jednej rzeczy, że co jest tanie, to jest drogie. I biednego nie stać, żeby kupować tanie rzeczy. Temat jest dość mocno otwarty. Oczywiście nie wszystko wiemy, nie wszystko widzieliśmy. Jeżeli macie jakieś rozwiązania, które Wy stosujecie i nie jesteście się w stanie bez nich obejść, daj znać w komentarzach. My postaraliśmy się wyczerpać temat na tyle, na ile my używamy, a w terenie jesteśmy
dość często wbrew pozorom. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.